My musimy zrobić jakiś komin, bo to wczoraj jeszcze był fajny, ale... Marysia jest w pierwszym kominie, już zaraz z niego wychodzi. Kominy już od szpachu. Ale pytanie, kto w tym kominie by się asekurował? Tu by przesalowali to na samej górze. No tak, to zdecydowanie. Tu na Labaku, jak już zaczęto bardziej podchodzić sportowo do tematu, no to zaczęto używać, tu akurat jest ring, ale wyżej macie tak zwane te borhaki. Czyli taki po prostu kawał pręta wklejony w górze. Zaczyna się od tego, że wpinamy jakby w punkt, potem wpinamy linę i drugi wpinacie sobie zawsze od liny i do punktu. Jesteś wysoko i lina waży, jak wepniesz sobie tu, to czasami ciężko jest, ten już przeszkadza, czasami ciężko jest, wiesz, nie złapać jakby z tego fakera wpiąć, no bo wisi ten obok. Tak jest dużo łatwiej, nie? To się nazywa dzida, kawał drewnianej listewki używanych do wpychania tych węzłów. Ponieważ skała jest delikatna, więc nie możemy używać metalowych rzeczy. 30 cm najlepiej jest z jakiegoś buku albo twardego drewna. Węzełki z taśm. Dobrze mieć secik z taśm różnej szerokości. Taśmy dziesiątki, 13, tu jest 16, 25, która jest mało uniwersalnym już narzędziem, bo jest dosyć gruba. Ta taśma się wcina jeszcze, nie? To idzie tu w dół, nie? Jakby działa nam w tej płaszczyźnie, ale to już nie jest, to absolutnie nie jest super dobry przelot. No ale czasami bywa tak, że jest jedyny. To co wtedy, jakbyś miał podejść 10 metrów? To by było ciężko. Marysia by dała radę, co? Dam radę, ale zajęłoby to może dużo czasu. Wojtek, gdzie jesteś? Co robisz? Przechodzę przez komin. Podoba ci się? Tak. To musisz zrobić bardziej na zewnątrz, bo tam jest za wąsko. Musisz wyjść trochę. O, tutaj. Musisz znaleźć takie miejsce, gdzie ci to pasuje. Ja już bym tam pakował pięta palec. Pokaż się. Dobra zabawa, nie? Pewnie wytrzymałość. Wiesz co ty jesteś? O, no to kurde. Najlepsza. Naczeplina. Bez. A, jest Bez po prostu za duża. A, no to węzełki z liny od czwórki. Czwórka, ze dwie takie czwóreczki małe, zawiązane w kluczkę w pojedynczą, albo pojedynczą, tak jak tutaj, albo zrobione niezależnie w ten sposób. Wtedy siadają nam dwa i na jednym możesz sobie zawiązać taki pół zderzaka, na drugim zawiązać tylko kluczkę. Pamiętaj o tym, że to jest bardzo fajny węzeł, ten podwójna jakby taka kluczka zwinięta. To bardzo fajnie siada, można sobie to jeszcze tutaj wcisnąć, jakby lekko poluzować, wcisnąć w szczelinę. Dobrze, że dostrzegłeś ten punkt, bo jakbyś nie miał w sumie niczego innego, no to dobre to nie nic, ale generalnie faktycznie w dół to on działa, ale jeśli poderwiesz go w jakikolwiek sposób, no to wylatuje. Tu jest przelotka, jak na Jurze. Wiesz co, nie jest to 100% punkt, ale... Tutaj nikt nie zadaje tych tutaj pytań, lepsze coś niż tak. nic. No tak, no ale... Tak, wiesz co, nie, ale to jest punkt, który zdecydowanie bym zakładał, jakbym nie miał. Zakładałem takie na palce też. I nie ufałem temu, absolutnie, nie wierzyłem w to, że to zadziała. Niemniej wolałem mieć takie niż żadne. I teraz, albo tak, standardowo, albo, jaki to wypadek, który ktoś mi pokazał, to też właśnie, jak jest na przykład, jeśli jest w ten sposób. Bo wtedy to nie zrywa tego oczka wprost, tylko... Tylko próbuję przycisnąć to i do środka. Wtedy Dokładnie, może... nie? To jest spoko punkt, jak na te standardy. Czyli kontra.
No to Aha, w sumie chcesz jest... to skrócić jeszcze. Tak, no bo chcę to skrócić, bo w sumie jest tak, że teoretycznie im jest bliżej, tym bo one działają w tym kierunku, nie? No to z tym kątem takim, żeby Ale no to, właśnie żeby to potem- było... Z drugiej strony. Bałbym się tego generalnie, ale... Teraz idziemy, się zastanawiam, albo jakby nie będzie bardzo mokro na starcie pod Starostową, no to może na Starostową wyjdziemy, a jak nie, no to tam na Poliską Cestę. No to jest przecież zwykła przeszkoda z parku linowego. Ale ja nigdy nie byłam na parku linowym. No fajnie. Puść tą linę, ona ci nic nie daje, że ją trzymasz. Świetnie. I teraz się skup na tym, co masz zrobić. Świetnie, rewelacja. Trzy, cztery. Świetnie. Jakbyś spadł, to masz takiego, wiesz, takiego wahadło w środku, nie? Po prostu to jest najlepszy ten. Tak. Marysia ma po prostu dziury. Krew przelała na starecie. Natomiast bosmanki bierzemy na tych dużych linach, na tych grubszych linach, tam na 10, na jakieś 9 do 7 więcej bym nie wiązał, bo one potem są mało uniwersalne. Na bosmanki też, żeby były dłuższe, bo czasami trzeba je osadzić z tej pozycji. Trzeba po prostu machnąć, jest kilka dróg, na których to po prostu siada w ciemno jakby. I warto, żeby były długie, nie? Bo jak są krótkie, no to jest po prostu, trzeba przedłużać taśmami, jest to bardziej upierdliwe. Poza tym, jak jest długa taśma, możemy je wcisnąć głębiej w skałę. Tu jest wąsko, nie? A tam jest taka dziurka z dwóch stron, nie? No, tutaj już trzeba go w dół jeszcze. I też właśnie dobrym patentem jest to, jak to jest długie, jak jest przelot kiepski, boisz się, że on wyleci jakby w tej płaszczyźnie tutaj, trzeba go, żeby go nie podrywać, musi być długa taśma. Jak wepniesz Experiment 2 jest cięższe, no to wtedy nie podciąga do góry, nie? Jak idzie w dół, a jednocześnie jakby droga do pokonania w tej płaszczyźnie w poziomie jest dużo dłuższa, nie? Niż tu w tym zwężeniu, nie? Więc dobrze szukać gdzieś tam lekko tych głębiej, nie? Jakby jest zwężenie, jest dobrze tu założone w dół, by nam nie przeleciało w żaden sposób, natomiast w tej pozycji to widzisz. Nie moja. To tu jest podobna sytuacja, nie? Jak mielibyśmy iść tu w tym kierunku, no to one fizycznie nam nie przeleci, nie? Bo tu się klinuje, natomiast każdy jakiś tam boczny odpadnięcie to wylatuje. To był old school, a teraz coś powiesz o tych nowościach. A teraz masz tutaj te nowości, nie? Ufony ogumowane i nieogumowane, te do węższych takich rys. Zaraz zobaczymy, co nam tu siądzie. Ale raczej mi się bał. Nie. Za płytko. Tak? Za płytka jest, no. Tutaj raczej bym nie... Ale tu już na przykład, gdzie się widzisz troszeczkę zwęża. Tak. Możemy tutaj założyć tego większego, nie? Tu, ale działające tylko i wyłącznie w tym kierunku. Jeśli polecisz na bok, to wyrwiesz, nie? O, dobra, tak? Najważniejsze, jak je osadzać. Osadzać je w taki sposób, żeby przynajmniej 50% ufona, nawet 70% była wysunięta. Wtedy on bardzo dobrze działa. Ty co osadzasz? Ja osadzam dużego ufona, ale nie wiem, czy go dobrze osadzę. Jak dla mnie, Przeleci? nie przeleci z moją siłą. Nie powinien. Ani w bok, ani w dół. Ja bym się skłaniał ku temu, żeby najłatwiej oceniać, osadzać w ten sposób, że łapiesz tutaj jakby w górnej części, wysuwasz, łapiesz w tej górnej części i wsuwasz jakby w ten sposób, gdzie on jest w zasadzie tej samej szerokości jakby, nie? Na tą rysę, jaka tutaj jest, to ten jest spoko, nie? Bo tu nie dotyka, no ale nie mamy rysy takiej jakiej idealnej, więc jakby
w tym miejscu, które tu wcisnęłaś, jest jakby najlepsza, No. najlepiej jakby wcisnęła, natomiast trzeba by się zastanowić, czy to nie jest na tyle kruche, żeby się urwało na Aha. przykład. Próbowałbym go lekko, o tu na przykład zsunąć, w tym miejscu. Jest większa powierzchnia. Bo to było tak, że on wisiał tylko tu z tej strony na tym krawędzi, na tej skale, która niestety jest tu kiepskiej jakości, bo zobaczcie. Już nam się powiększyła o pół centymetra, nam się size powiększył, nie? I to jest też rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, że ta skała niestety jak jest taka bardzo parchata, to te przeloty trzeba bardzo głęboko wciskać i też najlepiej je gdzieś tam możliwie szybko dublować. Jeśli nie byłoby innego, no to A tu jest jeszcze duży. spróbowałbym go. No nie, siedzi w sumie dosyć pancernie, mimo że ma małą powierzchnię, ale... Znaczy bałbym się trochę, że go wyrwie tak na bok, ale okazuje się, że w sumie się tak zatarł, że nie ma szans. Natomiast tu jest bardzo jakby mała powierzchnia styku niestety, nie? Więc w takiej pozycji można tylko w jakieś takie bardzo zwężające się lejki, w których jakby jak kostkę. tak, jak kostkę, w których nie ma jakby fizycznej możliwości, że to przeleci. Ten to jest pancer w ogóle, nie? To już widać, że jest, mimo że jest wciśnięty dosyć głęboko, no ale jest jest lejek, tu jest przewężenia, więc po prostu pancernie, nie? W standardzie musimy mieć przynajmniej takiego długiego, sztywnego ekspresa gdzieś na takich drogach, gdzie no nie możemy wpiąć się często do jakichś tam koluszek, bo albo jesteśmy za niscy, albo po prostu jest specjalnie wysoko wbite, albo wpinka jest z kiepskich chwytów, no to wyposażamy się w taki przedłużony ekspres, tu sklejamy sobie taśmą na przykład i dzięki temu możemy sobie wpiąć go w koluszko, a potem dopiąć dodatkowy ekspres.